Po zachwycającym pobycie w Dziangdziadzie, które bez wahania uznaliśmy za najpiękniejszy region Chin, przylecieliśmy do tętniącego życiem Szanghaju. Hotel wybraliśmy na obrzeżach miasta, głównie ze względu na korzystną cenę. Mimo większej odległości od centrum, połączenie metrem okazało się doskonałe. Właśnie tam, jeszcze zanim w ogóle dotarliśmy do głównych atrakcji, przeżyliśmy pierwszy szok. W tunelu metra mijał nas gigantyczny, ciągnący się dziesiątki metrów wyświetlacz, tworzący futurystyczną, wręcz filmową scenerię. Kiedy dotarliśmy na stację w centrum miasta, wyszliśmy prosto na jedną z najbardziej znanych ulic Szanghaju, Nanjing Road. Zobaczyliśmy ogromne, kolorowe neony, gigantyczne reklamy pokrywające całe fasady budynków i niewyobrażalne tłumy ludzi. Przejście dla pieszych, które sfilmowaliśmy, wyglądało jak pulsująca rzeka. Tysiące osób przemieszczały się w rytmie miasta, z energią, która naprawdę robiła wrażenie. Idąc tą ulicą, dotarliśmy do słynnej dzielnicy Pudong. Przed nami wyłoniła się panorama, którą zna cały świat. Imponujące Shanghai Tower, który ma 632 metry wysokości, elegancki Jinmao Tower i futurystyczna, różowo-fioletowa Oriental Pearl Tower. Wszystkie te budynki były pięknie oświetlone, migocząc i odbijając światła miasta. Na rzece Huangpu powoli przesuwały się statki pasażerskie, a my nie mogliśmy przepuścić takiej okazji i za około 150 juanów, czyli około 75 zł, wsiedliśmy na jeden z nich. Dawno nie było kolejek, tym razem kolejka do wejścia na statek. Dobra, wchodzimy na statek, biegnę, bo już chyba jest późno. 不要奔跑，注意脚下台阶。游客们上下船。 Podziwialiśmy Szanghaj nocą z pokładu statku, wieżowce błyszczały jak kryształowe wieże, woda odbijała kolory neonów, a całe miasto wyglądało jak ogromna scenografia do futurystycznego filmu. Tego wieczoru Szanghaj naprawdę oczarował nas swoją magią. Tuż przy głównych ulicach znaleźliśmy mnóstwo miejsc z pysznym i niedrogim jedzeniem. Za 15 zł, a czasem nawet mniej, można było zjeść świetne, świeże potrawy.
Szanghaj żyje kulturą młodzieżową, mocno inspirowaną anime i azjatyckimi animacjami. Spotkaliśmy wiele osób przebranych w kolorowe stroje, z perukami i efektownymi stylizacjami. To coś, co dla nas było egzotyczne i ciekawe, dla nich jest zupełnie naturalnym elementem codzienności. Kolejki ustawiały się także do sklepów z maskotkami i gadżetami z popularnych serii animowanych. Również i nam udzielił się ten klimat. Robiliśmy śmieszne zdjęcia i bawiliśmy się jak dzieci. Słynna Nanjing Road w nocy niesamowicie zachwyca, neony rozświetlają ją jak gigantyczną galerię światła, a na prawie każdym budynku wiszą ogromne telebimy, które hipnotyzują kolorami i ruchem. Mimo ogromnego ruchu miasto jest zadziwiająco czyste i dobrze zorganizowane. Co kilka przecznic stoją nowoczesne budki policyjne, a ludzie przemieszczają się płynnie, bez chaosu i przepychania. Następnego dnia wróciliśmy do Pudongu, tym razem o poranku. W świetle dnia wieżowce lśniły w słońcu, a ich tafle szkła odbijały niebo i miasto, tworząc piękny, nowoczesny pejzaż. Postanowiliśmy zwiedzać Szanghaj na rowerach i był to strzał w dziesiątkę. Koszt kilkugodzinnej jazdy to około 3 zł. Tu zaczynamy naszą przygodę rowerową. Widać nasze rowery i park. Mają bardzo proste drogi. Jak jeździmy z samochodami różnymi, to czuć to, że po prostu zero jakichś nierówności. Tak samo jest z drogami rowerowymi. Wszędzie widzimy, że jest wszystko pięknie powykańczane. Nawet jak są jakieś połączenia dróg, cokolwiek, to są bardzo takie ładne zjazdy i wjazdy porobione. Przed chwilą przejeżdżaliśmy przez most i też właśnie wydawało nam się z daleka, że nie będzie można przejechać, ale wszędzie się dało przejechać. Idealne, szerokie drogi rowerowe pozwalały nam poruszać się wygodnie i bezpiecznie, zatrzymując się w każdym miejscu, które nas zainteresowało. Tak nam się to spodobało, że jeździliśmy rowerami przez 3 kolejne dni. Jeszcze przysiady. I pompki. Zwiedzanie Szanghaju na rowerach sprawiało nam ogromną przyjemność, dodawało energii i było źródłem świetnej, beztroskiej zabawy. Jednym z najbardziej klimatycznych miejsc okazał się Yuyuan Bazar i Old Street.
miejsce, w którym czas jakby się zatrzymał. Tradycyjne chińskie budynki, czerwone latarnie, aromat jedzenia unoszący się w powietrzu i eleganckie kobiety w klasycznych strojach tworzyły obraz dawnych Chin, który dosłownie nas zachwycił. Jedno z lepszych jedzeń. Nie wiadomo co to jest, jakiś naleśnik ze szczypiorkiem i z jajkiem, ale przepyszne, chrupiące. Ciasto trochę jak naleśnikowe, ale bardziej takie jak, nie wiem, no bardzo dobre. Trochę sajgonkowe. Kolejnego dnia udaliśmy się do Shanghai Wild Animal Park. Bilet kosztował 160 juanów, czyli około 80 zł. O, i to jest po prostu drzewo i natur dla ludzi. Idziemy sobie przez park, jest bardzo gorąco, około może 35 stopni, na razie jest po 12, będzie cieplej, a tu już po prostu dbają o ludzi i jest takie ochłodzenie dla wszystkich. Liczyliśmy na coś bardziej unikatowego, ale miejsce przypominało klasyczne zoo. Mimo to zobaczenie pand na żywo było dla nas wyjątkowym doświadczeniem. A jeśli jeszcze kiedyś wrócimy do Chin, a na pewno wrócimy, odwiedzimy ich rezerwat w Chengdu w prowincji Sichuan. Ostatnią atrakcją było Muzeum Figur Woskowych. Za około 80 zł mogliśmy stanąć obok Michaela Jacksona, Lady Gagi, Brada Pitta, Taylor Swift i wielu innych znanych postaci. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Zabawa była świetna. Śmialiśmy się, pozowaliśmy i naprawdę dobrze spędziliśmy czas. Szanghaj wspominamy z ogromną sympatią. To miasto pełne wyjątkowych ludzi, niezwykłej energii i fascynujących kontrastów. To również ostatnie miejsce, jakie odwiedziliśmy podczas naszej 3-tygodniowej wycieczki po Chinach. Ten kraj urzekł nas swoim pięknem, kulturą i atmosferą, pozostawiając niedosyt, dzięki któremu mamy pewność, że jeszcze tu wrócimy. Zapraszamy Was na kolejne podróże i zwiedzanie razem z nami.